Dzień dobry, witam kochani i dziękuję za lajki, subskrypcje i komentarze. Jajka wielkanocne. Zrobiłam koszyczki, do których włożyłam jajko ze styropianu owinięte wstążką. Każdy to potrafi, więc nie będę pokazywać, jak to się robi. Wielkość tego jajka styropianowego to 8, a kolor tej wstążki to bardzo jasny krem. Jajka przyozdobiłam kwiatkami pierwiostka, to jest fiołek i tu też pierwiostka, a można też baziami i też się ładnie prezentuje. Na te wszystkie kwiatki i bazie są filmiki. Jajka można zawiesić na gałązkach. Tu przypięłam takie wstążeczki. O, proszę. One są na szpileczkach i można też bez wstążeczek mieć takie jajka. I to jest zaleta właśnie styropianu. I te wszystkie kwiatki też są przypięte szpileczkami. Można sobie zmienić potem ozdobę. Koszyczki mogą być też przestrzenne. To jest ten sam wzór, biały i żółty. Można tutaj włożyć takie małe jajeczka, tutaj kurczaczka i też zawiesić na gałązkach. One mają tutaj 5,5 cm średnicy, a wysokie są też 8 cm. Są też usztywniane na tym samym jajku, tylko jajko zawinęłam folią i tutaj tą szerszą część na dole po prostu udusiłam, żeby trochę tak spłaszczyć, żeby ten koszyczek później mógł tak sobie ładnie stać. Te koszyczki przestrzenne mogą być jako prezent dla gości, no na różne okazje. Tam włożyć jakieś lentylki czy kwiatki, jakieś małe serduszko, zawinąć celofan i pięknie to wygląda. Pomysł i wzór jest mojego autorstwa i nie wyrażam zgody na rysowanie schematów ani nagrywanie filmików. Robótkę wykonuję z kordonka Aria 5 albo Nowosolski 4. Chodzi o to, żeby nitka była taka mało skręcona. Wtedy te koszyczki są takie puszyste. Tutaj jak widać. I szydełkiem 1,3 mm. Chętnych do zrobienia takich koszyczków zapraszam do wspólnego dziergania. Wzór jest dosyć łatwy. Na oczku magicznym 4 rzędy są to półsłupki przedzielone oczkami łańcuszka i później 3 rzędy tego wzoru. Łuki są obdziergane później półsłupkami. Pomiędzy tymi łukami w tym pierwszym rzędzie jest 3 oczka łańcuszka, następnie 4 oczka łańcuszka, a tu są 5 oczek łańcuszka. Natomiast pałąk to 46 oczek łańcuszka i są takie ścisłe, krótkie słupki w co drugim oczku. Oczko magiczne. Już mam, a w nim 10 półsłupków. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 i zamykamy oczkiem ścisłym w pierwszym półsłupku. Rząd drugi, jedno oczko łańcuszka i jeszcze jedno na poprzeczkę. Wchodzimy półsłupek i półsłupek, jedno oczko łańcuszka, następny półsłupek, półsłupek, jedno oczko łańcuszka i w następny półsłupek przerabiamy tak dookoła. Następne oczko łańcuszka w półsłupek, oczko łańcuszka w półsłupek, oczko łańcuszka, półsłupek, oczko łańcuszka, w półsłupek, oczko łańcuszka. Jeszcze tu mamy jeden. Półsłupek i przerobiliśmy ten drugi rząd. Łączę ten drugi rząd ze sobą. Mam zrobione jedno oczko łańcuszka. Wkuwam się tu półsłupek i półsłupek. Wchodzę do pierwszej poprzeczki. I półsłupek. 2 oczka łańcuszka teraz. 1, 2. I do następnej poprzeczki półsłupek, 2 oczka łańcuszka, to rząd trzeci jest. I do następnej półsłupek, 2 oczka łańcuszka, do następnej półsłupek. Będzie się wszystko zgadzało, jak będziemy mieli tych poprzeczek 10. Zamykam ten rząd trzeci ze sobą, jeszcze 2 oczka łańcuszka i wchodzę tu przy tej pierwszej poprzeczce w półsłupek i też półsłupek. Mam tu 10 tych poprzeczek. Wchodzę do tej pierwszej poprzeczki i też półsłupek. Dwa oczka łańcuszka. W następnej poprzeczce 2 półsłupki, 2 oczka łańcuszka. Jest to rząd czwarty. 2 półsłupki i 2 oczka łańcuszka. I tak robimy dookoła. Już robię tą ostatnią poprzeczkę. Mam 2 oczka łańcuszka zrobione. I tutaj wchodzę półsłupek. I też półsłupek. Proszę policzyć, czy jest 10 poprzeczek. Następnie przechodzę do tego pierwszego łuku i zamykam oczkiem ścisłym. Teraz będziemy wykonywać pierwszy rząd tych boków. One są tutaj takie wypukłe, ale to jest takie ozdobne fantazyjnie i fajnie wygląda. Odenko jest małe. Teraz pierwszy rząd tych boków. 4 oczka łańcuszka. Jestem w tej pierwszej poprzeczce. 1, 2, 3, 4.
bo później będą już mniejsze tę łańcuszkę. I teraz nawijam na szydełko, wchodzę w tą poprzeczkę i naciągam ten słupek na długość tego łańcuszka. Drugi raz ten słupek zostawiam cały czas na szydełku. I teraz przerabiam. 3 oczka łańcuszka i też 3 takie wyciągnięte słupki. Drugi i trzeci w tej samej poprzeczce. Zamykam. I od razu przechodzę do następnej poprzeczki i też wyciągam ten słupek. Zostawiam na szydełku. Drugi i trzeci. Teraz mam 4 tutaj nitki i przerabiam. I 3 oczka łańcuszka i drugie też 3 słupki. Jak ktoś robi z cienkiej nitki, to musi 4 takie słupki zrobić, bo będzie za płasko. Wtedy ten koszyczek nie będzie miał takiego fajnego wyglądu. A wyciągam dlatego, że takie puszyste się robią te boki. Nie są płaskie. Dalej robimy. Już mam tu 1 wyciągnięty słupek, drugi i trzeci. Oj, oj, oj. Udało się tutaj złapać. I od razu do następnej poprzeczki. Tak wykonujemy dookoła ten wzór. 1, drugi i trzeci. Ten słupek wyciągnięty. I przerabiam. I następne 3 słupki w następnej poprzeczce. 1, drugi, trzeci i 3 oczka łańcuszka i następne 3 w tej samej poprzeczce. Drugi i trzeci. Zamykam. I następne 3 słupki w następnej poprzeczce, 3 oczka łańcuszka. Tak robimy dookoła. Tych motywów ma być 10. Kochani, jeżeli ktoś będzie robił koszyczek przestrzenny do usztywnienia, to te słupki nie wyciąga tak mocno, bo wtedy będzie i za wysoki, i będzie brzydko wyglądał. Ja już mam tu zrobiony pierwszy rząd tych słupków tego boku i będę zamykała ze sobą. Wkuwam się tu w oczko, tu pierwsze, co zbierałam te wszystkie 3 słupki łącznie, to znaczy się 2 słupki, trzeci to jest ten łańcuszkowy. I zamykam oczkiem ścisłym. Tak wygląda na razie ta robótka.
I też oczkiem ścisłym przechodzę do poprzeczki. Mówiłam, że będą krótsze, ale też 4 oczka łańcuszka, bo to jest oczko ścisłe, więc by było za krótkie. 1, 2, 3, 4 i też 3 łącznie z tym łańcuszkowym słupkiem. 3 słupki. Teraz w tym drugim rzędzie 4 oczka łańcuszka i następne 3 słupki w tej samej poprzeczce i przechodzimy do następnej tu poprzeczki i też 1 słupek, drugi i trzeci. Zamykam i 4 oczka łańcuszka i następne 3 słupki w tej samej poprzeczce. Tak wykonujemy drugi rząd tego boku, tego koszyczka. 4 oczka łańcuszka muszą być na tą poprzeczkę. Zamykam ten drugi rząd tego boku i też wkuwam się tu w to oczko, co były zamykane te słupki i też zamykam oczkiem ścisłym i w poprzeczkę oczko ścisłe i też 4 oczka łańcuszka. I tak samo robimy ten wzór jak poprzednio. Teraz 5 oczek łańcuszka na poprzeczkę. 1, 2, 3, 4, 5 i w tą samą też 3 słupki. I do następnej poprzeczki też 3 takie słupki. I tak wykonujemy ten trzeci rząd. I mają być oczywiście na tą poprzeczkę 5 oczek łańcuszka. Ja już zrobiłam, tak jak tamte, to oczko tutaj, gdzie było ściągane, te słupki i też oczko ścisłe. Przechodzę od razu do łuku, tak teraz będę to nazywać, i półsłupek. Tych półsłupków ma być 6 w każdym tutaj w tym łuku. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 i do następnego łuku i też 6 półsłupków. Tak obrabiamy te wszystkie łuki. W każdym po 6 półsłupków. Ja już obrobiłam. Tu jest oczko, co się przechodzi z tymi słupkami do drugiego tutaj tej poprzeczki. To oczko opuszczamy, wchodzimy w drugie, to oczko i oczko ścisłe. I w drugie oczko też oczko ścisłe, bo będziemy wykonywać teraz pałąk. 45 oczek łańcuszka proszę zrobić. Mam zrobione i teraz odliczam pierwsze, drugie, trzecie, czwarte oczko.
Wkuwam się, tak żebym miała 2 nitki tutaj na szydełku. I też taki ścisły słupek. Jedno oczko łańcuszka, omijam jedno oczko, w następne też nitki mam 2 na szydełku i też taki krótki, ścisły słupek, żeby nie był za szeroki, bo będzie nieciekawie. Jedno oczko łańcuszka. Jedno oczko omijam, wkuwam się, następne mam 2 nitki tutaj na szydełku i słupek, jedno oczko łańcuszka. Tak robimy ten pałąk przez całą długość tego łańcuszka. Jestem tutaj przy końcu już, opuszczam to jedno oczko i mam następne tu przy samych tych łukach i już ostatnia ta już mam zrobione i teraz odwracam ten pałąk na drugą stronę. On będzie po lewej stronie, ale tak fajnie później wygląda ozdobnie. I tu jest w środku łączący oczko. To opuszczamy to oczko i to drugie też. Na tym łuku wchodzimy w trzecie oczko tego słupka, w ten półsłupka, przepraszam, i zamykamy oczkiem ścisłym. Ucinamy nitkę, chowamy i mamy już zrobiony ten pałączek. Jest po środku. Dalej te łuki obrabiamy według własnego gustu różnymi kolorami. Ja już tu mam zielonym, to teraz będę obrabiała żółtą nitką. Wkuwam się tutaj w półsłupek i żółtą nitką będę dziergać dookoła. W następny półsłupek też półsłupek. W następny półsłupek to nitkę wrabiamy. 2 półsłupki i zostają nam tutaj 2 półsłupki. Jeden półsłupek, drugi półsłupek. To środkowy oczko omijamy, wchodzimy w następny półsłupek. 2 półsłupki. Tu mamy 3 półsłupki i w tym środkowym 2 półsłupki po środku. Zostają nam 2 półsłupki. 1, 2. To w środku łączące oczko opuszczamy i tu w półsłupek 2 półsłupki i w następnym tu półsłupku 2 półsłupki i tutaj 2 zostają, to po jednym półsłupku i tak dookoła. Tu w tym ostatnim łuku, przy tym pałąku, tu mam zrobione już 2 półsłupki i w trzecie, tak jak było w pozostałych, 2 półsłupki w tym samym półsłupku. Jest następne oczko półsłupka i półsłupek. Obrabiamy teraz ten pałączek. Wchodzimy tutaj do tej poprzeczki
i półsłupek. Jedno oczko łańcuszka w środek między tymi słupkami. Jedno oczko łańcuszka i w środek jedno oczko łańcuszka i w środek będzie później, zaraz tylko tutaj złapię, już mam, i w środek. Można różnie obrabiać te pałączki, ale tak jest mi najwygodniej, bo będę jeszcze obrabiała taką zieloną nitką, żeby było bardziej dekoracyjnie. I w następne i tak obrabiamy dookoła. Tu przy końcu tego pałączka możemy oczkami przejść, oczkami ścisłymi przejść na drugą stronę. W każde oczko, oczko ścisłe. I jeszcze tu mam. O, jest. I przechodzimy do tej poprzeczki półsłupek. To się i tak potem schowa pod spód i nie będzie widać, że to jest takie trochę półokrągłe. Jedno oczko łańcuszka i tak jedziemy tą stronę do końca. Tu przy końcu weszłam w półsłupek i zamykam oczkiem ścisłym. Ucinam nitkę i chowam po lewej stronie. Jak ktoś chce, to może zostać już przy takim obdzierganiu. Ja jeszcze obrobię taką nitką. To jest takie zielona, taki kordonek. Wkładam się po tej stronie zaraz na początku tego pałączka i obrabiam tak samo. Jedno oczko łańcuszka i w poprzeczkę półsłupek, jedno oczko łańcuszka i w poprzeczkę półsłupek, jedno oczko łańcuszka, poprzeczkę i tak obrabiamy ten pałączek dookoła. Tutaj tak samo z tej strony wracamy i tutaj też. Tu gdzie były dwa, to dwa razy się wkuwamy. Gdzie dwa półsłupki były, omijamy ten w środku, bo przechodzimy z jednego do następnego łuku, omijając ten w środku łączący. I tu 1, 2 robimy te półsłupki i w trzecim półsłupku 2 razy półsłupek i w pierwszym tym i drugim też po jednym półsłupku. I omijamy to oczko i tak obrabiamy dookoła. Koszyczek zrobiony, już włożyłam to jajko owinięte wstążką i tutaj, gdzie są te łączenia wstążki, daję ten pałąk, chowam pod spód i przypinam szpileczkami. Jeszcze z drugiej strony. Szpileczki nie widać. Teraz można ozdabiać. Jest dużo miejsca do ozdoby. Koszyczek wygląda, jak widzimy, pięknie. Jak ktoś chce koszyczek przestrzenny, usztywniany taki, każdy ma swoje sposoby krochmalenia, to tą część szerszą proszę wdusić, żeby była trochę taka płaska, przymierzyć, dookoła wdusić, żeby była płaska, przymierzyć ten koszyczek i ten pałąk też i ten po przeciwnej stronie na równo, żeby te boki były 1, 2, 3, 4
I tutaj jest 1, 2, 3 te z ząbkami. I po środku też przyszywamy po prostu. I tutaj tak samo, żeby było, tu przesunę, bo było źle, żeby było na równo. Przyszywamy i wtedy ten styropian wkładamy do folii. Każdy ma sposób swój usztywniania. Zamaczamy w krochmalu, wkładamy to jajko z folią i tak suszymy. Jak wyschnie, to oczywiście już jest gotowe. Jajko owinięte taką taśmą to nie jest mój pomysł. To jest już od bardzo dawna, ale dla przypomnienia pokażę. Tą wąską część u góry trzeba trochę wdusić. I wtedy zaczynamy tu od dołu. Ja sobie tutaj szpileczką przypnę, żeby się nie zsuwamy, i okręcamy dookoła. Po środku i tak raz na przemian. To jest dla przypomnienia. Raz po tej stronie, a po tej w odwrotnej stronie. Wąskie te mają być odległości, żeby się nam nie zsuwało. I tak okręcamy dookoła. Jeszcze tak, żeby się nam nie wysmyknęło, to ja sobie jeszcze, jak już trochę nawinę, to tymi krótkimi szpilkami sobie tutaj z boku zabezpieczam. Wtedy mi nic nie wyskoczy i się nie rozwinie. Tak dookoła okręcamy. Jajka, jak widać, pięknie wyglądają. Koszyczki takie przestrzenne również. I dziękuję za wspólne dzierganie. Jak ktoś dotrwał, pozdrawiam serdecznie. Zapraszam jeszcze na nasze filmiki. I bardzo też proszę o wskazanie autora, jak będziecie Państwo pokazywali w internecie. Do usłyszenia.